Witam serdecznie, kłaniam się niziutko. Dzisiaj jest niedziela. Jesteśmy mniej więcej około 3 dni, może 4 przed Wigilią. I dzisiaj wybierzemy się w okolice Peak District po raz kolejny już. Jednak tym razem w troszeczkę innym wydaniu, a mianowicie zaczerpniemy trochę natury. Będzie to bardziej odcinek narracyjny, w którym będzie troszeczkę wspólnej interakcji, a mianowicie dowiecie się dzisiaj, co to jest haiku. Haiku. Chyba tak się to wymawia prawidłowo po japońsku. Pisze się haiku. I być może wspólnie sobie jakieś ułożymy. Także zapraszam. Jeszcze może w trasie troszkę do Was się odezwę. To może troszeczkę pogadamy. A tymczasem śmigam na stację benzynową, bo mam niewiele w baku i może się skończyć tak, że nie dojadę. Są miejsca, które nie opowiadają swojej historii wprost. Nie mają tablic, dat, ani wyjaśnień. Mają tylko krajobraz i ciszę. Zimą ta cisza staje się głośniejsza. Jadę drogą, która znika przede mną w gęstej mgle, jakby sama nie była pewna, dokąd prowadzi. Każdy kolejny metr to krok w nieznane, w przestrzeń między tym, co już za mną, a tym, co dopiero ma się wydarzyć. A więc jedźmy w nieznane. Angielska zima. Tak deszczowa zamiast śniegu. A drzewo trzyma swoje ostatnie liście i nie puści aż do wiosny. Ponuro, szaro, mokro i błotniście. To jest właśnie zima w Brytanii. Ale jednocześnie czy ta mgła, czy te piękne kontrasty kolorów nie niosą w sobie jakiejś tajemnicy? Jesteśmy już dość wysoko. Jak widać, mgła dzisiaj jest prawie nieprzenikniona. Takie lasy pełne mgły.
w starożytnym folklorze były kojarzone z motywem przejścia. To właśnie ten okres, kiedy mity wychodzą na powierzchnię, a w tej mgle różne potencjalnie magiczne stworzenia. Oczywiście tylko w folklorze. Trochę męczące było tu wejście. Ale widzę, że jest tu niezłe pobojowisko różnych głazów. Jak widać, dość ciekawe miejsce. Ludzki ślad. Zostawiony w piachu, w mokrej ziemi. Właśnie tak kiedyś można było rozpoznać, że jacyś osadnicy są w pobliżu. Fox House. Zajazd, gospoda, karczma, inn, a może po prostu pub. Każdy może to rozumieć jak chce, ale kiedyś to było miejsce przystani dla każdego podróżnego. Dziś głównie miejsce, by się zatrzymać na posiłek lub herbatę. To nie był tylko pub, to był punkt odniesienia, granica między bezpiecznym a nieznanym. Hi, mate. Okay. Hiya, are you open already? Can be. Oh, can be, okay, it depends, yeah? I wonder if you serve a hot chocolate by any Yeah, chance? mate. No worries. Let me just. Hot chocolate, mate. Yes, please. Instructions. Yeah, it's alright, no rush. Lovely decorations, by the way. Very nice. I can feel the festive already. Took a while that we got there. Oh yeah, I can imagine. But it looks great. And that's hot chocolate. It's $4.25, please. Thank you. Well, that's just sitting just in the bar. Yeah, Yeah, I can get over to you. cheers. Oh, thank you, sir. No problem. I might actually go outside with it if you Yeah, don't mind. no worries. Tak, wiem. Trochę dziwna pogoda, żeby siedzieć na zewnątrz. Jest mokro i teoretycznie zimno. Ale prawdę mówiąc, ja jestem na tyle ciepło ubrany, że ja się gotuję w pomieszczeniach, a naprawdę nie chce mi się tego wszystkiego w tej chwili ściągać. Więc wybrałem opcję dość nietypową, czyli siedzieć jak dziwoląg na zewnątrz we mgle i w deszczyku lekkim i wypić ciepłe kakao. Także zapytałem pana, który tam pracuje, jak dostać się w pewne miejsce, no i spróbuję tam dojść, aczkolwiek to może być misja. Miałem nadzieję, że jest to łatwiej dostępne, ale wygląda na to, że nigdzie w pobliżu nie ma jakiegoś parkingu i trzeba naprawdę kawał drogi przejść pieszo. A co najgorsze, jako że dzisiaj jest jak jest, czyli piękna zimowa pogoda, brytyjska zimowa pogoda,
No to siłą rzeczy po prostu no, wszędzie jest błoto. Więc przechadzanie się po tych terenach jest niezwykle trudne wbrew pozorom. Nie wiem, czy w Polsce to zwyczaj, ale w Brytanii zazwyczaj do kawki, do herbatki, czy też nawet do gorącego kakao dają takiego herbatnika, takie ciasteczko. Najczęściej jest ono o smaku po angielsku ginger, tak jak rudy. Ale to nie w tym kontekście. Ginger jako, ojeju, imbir? Imbirowe? Ciekawe, jaką gafę teraz walnęłem, ale może trafiłem. Później sprawdzę. A może to nie jest imbirowe? Kurde, już teraz sam nie wiem. Nieważne. Pomińmy to. Jakby w ogóle rozmowy nie było. Także jak widać, zima w Brytanii jest czarująca. Trzeba się trochę zmusić, żeby wyściubić nosa z domu. Ale jak człowiek jest przyzwyczajony, to jakoś to idzie. Zobaczcie, jaka mgła jest. Jak w grach komputerowych. Jak nie podejdziesz bliżej, to nie odkryjesz mapy. Wszystko jest po prostu niewidoczne. Co ma swój magiczny klimat na swój sposób. Wprowadza taką nutkę tajemnicy. No i też pewnego rodzaju zamyślenia. Jakby nie patrzeć, człowiek podobne mgły ma w swoim umyśle i przedziera się przez różne myśli niejednokrotnie, żeby poukładać różne sprawy. O, jaka dobra czekolada. Tam widziałem, że mieli też grzańca, jakiegoś sajdra, czyli prawdopodobnie coś w stylu piwa na bazie jakichś owoców. Tylko że podgrzewany, by było dopisane, że to jest mulled cider, czyli tak jak mulled wine, takie grzane wino, to tak samo tutaj jakiś grzaniec piwny, tylko nie wiem, czy to się nazywa też piwo, cider, no. Może jest takie określenie też po polsku, prawdę mówiąc, nawet nie mam pojęcia. Ale nie pokusiłem się, ze względu na to, że jadę autem. No i wolę po prostu nie ryzykować. No nic, dopijam czekoladę i ruszymy dalej. Zobaczymy, co jeszcze uda się znaleźć. I to można nazwać nieznanym. Wszędzie dookoła tylko mgła. Nie wiesz, dokąd idziesz i nie wiesz, skąd przyszedłeś. Trzeba sobie zadać pytanie, czy chodzi o cel podróży, czy może o samą drogę. Bo choć droga może być różna, pełna błota, wyboista, czasem prosta i wygodna, to czy nie z drogi czerpiemy całe doświadczenie?
Czy to tutaj? Czy to tutaj wędrowca chował się przed deszczem? Może palił ogień, gdy już był przytłoczony tą podróżą w nieznane? W oddali majaczy, jak nieznana forma, wyłania się z mgły. Czy to tam idziemy? Czy to jest cel podróży? Co z oddali wydawało się celem, okazało się jedynie kolejną przeszkodą w podróży. A więc wspinaj się, idź dalej. Nie znaleziono tu palenisk, domów, ani śladów codziennego życia. Jest tylko jedno wejście. Jedno jedyne. I dużo pustej przestrzeni. To miejsce z epoki żelaza, a mimo to wciąż nie wiemy, po co je zbudowano. Może nie wszystko miało służyć do przetrwania? Może niektóre miejsca istniały po to, by zatrzymać się i zadać pytanie. I tak oto człowiek dotarł. Dotarł na szczyt tego świata. Ale w jakim celu? Z czego sobie tu zdał sprawę? A może ten szczyt okazał się miejscem, gdzie zrezygnował? Gdzie osiedlił się na pustkowiu, zupełnie nigdzie, w żadną stronę żadnego człowieka. Bo może nie miał już siły wracać. To jest zagadka. Dlaczego ludzie osiadali się w takich miejscach? Jesteśmy w Carl Walk. Jest tutaj fort, przepraszam. Jest tutaj fort. Te wszystkie ruiny kamieni, które tu widzimy i górki, to teoretycznie jego jakieś tam pozostałości. Gdzieniegdzie są struktury bardziej przypominające mury, budowane ręką ludzką. Jednak te pytanie, które w głowie mi huczy, dlaczego człowiek wybrał tak odległe i tak trudno dostępne miejsce, aby się w nim osiedlić. Nie miał w żadną stronę nic. Praktycznie cała ta podróż prowadzi donikąd. Są to pustkowia wrzosowe, doliny, pagórki. A jednak człowiek decyduje się w takim miejscu osiedlić. Czy to w wyniku rezygnacji? Czy to nie jest tak, że wędrował i szukał swojego miejsca, ale jako, że nie mógł go znaleźć, to wreszcie się poddał i został tu, gdzie jest? Po prostu puścił wszystko? Może właśnie tak przebiegała ta historia. Niestety historycy do końca tego nie wiedzą. Nie jest wiadome, kto, czemu, kiedy i po co postanowił tu się osiedlić. Osobiście myślę, że było zupełnie na przekór temu, co powiedziałem wcześniej. Że człowiek tak naprawdę, kiedy zdobył ten szczyt, to dostrzegł z tego szczytu piękno tej doliny, piękno tego wszystkiego. I to spowodowało, że w jego sercu zrodziła się ta myśl, aby tu zostać, aby tu się osiedlić, aby tu założyć osadę. Bo przecież po drodze mijaliśmy różną roślinność, która w jakiś sposób tutaj daje radę. Mijaliśmy czyste strumienie i rzeki, a więc wody pitnej też nie brakowało. Więc czy to takie pustkowie? A może to tak naprawdę właśnie bardzo dobre miejsce do życia. Z dala od zgiełku. Potencjalnie wrogowie tu nie przyjdą, bo byłoby im ciężko.
A dla nas ludzi okazuje się to być może dobrym schronieniem, które zapewni nam wszystko, jeśli tylko będziemy z nim żyć we względnej symbiozie. A tutaj pozostałości muru, o którym wspominałem, który no wyraźnie gołym okiem to widać, że nie jest formacją naturalną. Jest to mur pozostawiony prawdopodobnie przez jakichś osadników, którzy postanowili skorzystać z piękna tego miejsca. Tak jak my dzisiaj również z piękna tego miejsca skorzystaliśmy. Mur, który oglądamy, jest mniej więcej datowany na erę żelaza. Rok 2000-2500 lat wstecz. Prawdopodobnie był refortyfikowany przez Rzymian, kiedy to najeżdżali Wielką Brytanię i okupowali niektóre z tutejszych terenów. Aczkolwiek pierwotnie prawdopodobnie powstał z ręki kogoś innego. No dobrze, więc pomówmy sobie, czym jest właściwie to słowo, które, jak już sprawdziłem, wymawia się haiku, czyli haiku po naszemu. No czym to jest? To jest taki japońska forma poematu, bardzo krótkiego poematu, składającego się zaledwie z 3 wersów. Jego cechą charakterystyczną jest właśnie ta zwięzłość. Najczęściej jest on pisany w inspiracji z naturą, która nas otacza. No i panują pewne zasady w tym, mianowicie pierwsza jest taka, że nie powinno być rymów, a przynajmniej powinno się ich unikać. Druga zasada to jest zasada 5-7-5, bo ogólnie haiku powinno się składać z 3 wersetów. Pierwszy werset powinien mieć 5 sylab, drugi werset 7 sylab i trzeci werset znów 5 sylab. Oczywiście to nie do końca jest zasada, której się trzeba trzymać, zwłaszcza u nas w rodzimym języku polskim, gdzie no siłą rzeczy nasz język ma dużo sylab. Więc nawet oddanie zwięzłej, bo to chodzi o to, żeby myśl była zwięzła, więc nawet oddanie takiej zwięzłej myśli może wymagać troszeczkę więcej sylab w języku polskim. Da się osiągnąć zasadę 5-7-5, owszem, ale nie jest to coś, czego się trzeba aż tak kurczowo trzymać. No, jeżeli nasza myśl będzie tnąca, pięknie przechodziła i przeszywała duszę, niech ma i nawet 9 sylab, byleby to pasowało do ogólnego kontekstu, tak? No i dzisiaj chciałem Wam zarzucić ten temat, dać takie małe, nazwijmy to, wyzwanie. Mianowicie puszczę klipy różnych rzeczy, które nagrałem w naturze i Wy, patrząc na nie, byłbym bardzo zadowolony, jakbyście w komentarzach napisali swoje haiku. Mianowicie, co Wam przyszło do głowy. I żeby to nie było zbyt losowe, to zarzucę Wam 4 potencjalne tematy, z których sobie możecie wybrać. A zanim w ogóle zabierzecie się za to pisanie, to usłyszycie moje haiku, po to, żeby po prostu zobaczyć, jak to mniej więcej powinno brzmieć i jaka panuje tu zasada. Bo myślę, że warto jeszcze dodać, że trzeci, ostatni werset zazwyczaj ma być taki, żeby troszeczkę zmienił perspektywę, żeby troszeczkę zaskoczył. Więc pierwsze 2 budują pewną myśl i napięcie, gdzie trzecie macie troszeczkę zadziwić w jakimś tam kontekście. Także zabierzmy się za to i 4 tematy, jakie na dzisiaj bym chciał zaproponować, to pierwszy życie, drugi upór, trzeci odwaga i 4 odrodzenie.
Jeżeli macie inny temat, napiszcie w komentarzu, jaki temat obraliście wraz z waszym haiku. Ale jeżeli nie macie tematu, to możecie się odnieść do jednego z 4, które podałem. A tymczasem zapraszam, aby odsłuchać moje haiku. Wiatr kołysze liść, opaść lekko w nieznane. A może to narodziny?